Opowiadaliśmy Państwu o maskach, dziś opowiemy o rękawicach. Pretekstem do tego odcinka było znalezienie w jednym z pudełek z darami dla muzeum opakowania po rękawicach lateks wyprodukowanych przez Spółdzielnię Przemysłu Chemicznego w Nowym Tomyślu. To polska firma, ale pomysł na rękawice nie jest polski. Sięgamy wstecz do końca XIX wieku, kiedy chirurgia zaczyna dbać o czystość, walczyć o aseptykę pola chirurgicznego. Dokonywano tego za pomocą różnych substancji chemicznych. Jedną z nich był kwas karbolowy, rozpylany na pole operacyjne i dłonie chirurgów i pielęgniarek asystujących do zabiegu powodował długo gojące się nieprzyjemne rany. Taka rana powstała u Caroline Hampton, pielęgniarki pracującej z Williamem Hallstettem, wybitnym chirurgiem, pionierem wielu dziedzin chirurgii. W 1889 roku zwrócił się on do firmy Goodyear z prośbą o przygotowanie ochrony dłoni, czyli rękawiczek. Były brzydkie, nieładne, grube, trafiły do szpitala w Baltimore w 1890 roku. W tych rękawicach operowano przez długi czas, ale nie były one sterylizowane. Dopiero w 1894 roku John Lister wprowadził sterylizowanie rękawiczek chirurgicznych. Kontynuując opowieść o zmianach rękawiczek, trzeba dodać, że w 1964 roku firma Azel wyprodukowała pierwsze rękawiczki lateksowe. Tę produkcję zaniechano w 2016 roku, znowu z powodu zmian, jakie lateks wywoływał na dłoniach personelu medycznego. W Polsce wiemy na pewno, że takie rękawice stosował w swojej wrocławskiej klinice chirurgicznej Jan Mikulicz-Radecki w latach 1882-1887. Poza przedstawionymi rękawicami lekarze, chirurdzy dysponowali również pod koniec XIX i na początku XX wieku innymi rękawicami. Były to rękawice niciane, czasami jedwabne, czasami bawełniane. Poddawano je gotowaniu, w ten sposób sterylizowano, ale były nietrwałe, a przede wszystkim przepuszczalne dla krwi oraz innych płynów. Nie korzystamy z nich więcej. Opowieść o rękawicach to opowieść o rozwoju medycyny w ciągu ostatnich 150-170 lat. Fascynujące.